Witam serdecznie. Tak wygląda nasz kosmogram. Proszę się dokładnie przyjrzeć, bo to już prawie końcówka naszego drogiego raka i będziemy funkcjonować w znaku lwa. W czwartek to się wydarzy. Ale do tego czwartku musimy jednak poczekać i przygotować się do tego lwa, bo lew jakby nie było, to przecież każdy z nas ma gdzieś to słońce w jakimś znaku. No i tu mamy problem wielki, dlatego że w tej chwili możemy wyzwolić się od tych wszystkich wad, które mamy, z którymi walczymy, a jednocześnie też pozbyć się tego, co właściwie żądamy od siebie, że chcemy być tacy, czy tacy, czy tacy. No, faktem, że kosmogram nie wskaże nam tych, przypuśćmy w założeniu wad, tylko te pozytywy. I też dlatego warto znać swój kosmogram, żeby znać te pozytywy, bo wtedy my sugerujemy się kimś, co jest najgorszą sprawą, bo ale jesteś taki, a jesteś taki, no i ci suflerzy zaczynają nas po pewnym czasie irytować, a w tej chwili właśnie możemy się pozbyć tego właśnie działania, które jest dla nas tak egocentryczne, bo my powinniśmy być zajęci tylko wyłącznie sobą, bo wtedy, kiedy jesteśmy zajęci sobą, mamy tą szansę spojrzenia w swoje serce, czyli we własną tożsamość. Pamiętajmy o tym, że najważniejszą rzeczą w astrologii to jesteśmy my. To jest nasz kosmogram. Nie interesują nas inne kosmogramy, dlatego że ja to ja i nikt więcej. I właśnie tutaj jest ten haczyk, bo teraz, kiedy wejdziemy w lwa, będziemy mogli zrealizować pewne plany, ale te, które my teraz musimy się przygotować do tego, aby być odważnym i zrobić ten pierwszy krok. Po pierwsze, zwróć uwagę, czy lubisz wszystkich, czy masz wrogów, czy czujesz, że niektóre osoby są ci nieprzychylne, czy widzisz to, że niektóre osoby są nie z twojej jakby drużyny. I wtedy właśnie masz szansę zrealizowania tego planu. I to jest głównym zadaniem twoim, abyś teraz właśnie podjął takie, a nie inne decyzje. Bo to jest właściwie dla ciebie najważniejszą rzeczą, bo najłatwiej jest powiedzieć, nie mam wrogów, nie mam nic, tylko dlaczego ciągle narzekasz? Jeżeli narzekasz, to już tutaj masz ten problem. Bardzo charakterystyczne jest to, że czasami mamy jakieś plany i te plany odeszły. Dlaczego one odeszły? Co stało się, że nie potrafiłeś zrealizować ich? Co było przyczyną? Kto się przyczynił? Czy ty sam zrezygnowałeś z tego ze względu na to, że dojrzałeś? Czy ktoś ci powiedział, że wiesz, właściwie to ty się do tego nie nadajesz? To jest fakt, że w kosmogramie widać to, kim jesteś, do jakiego celu zmierzasz i ten cel właśnie w tej chwili trzeba go wyszlifować jak diament, żeby nie było. I właśnie po to jest ten znak lwa. Dlatego on
daje nam taką możliwość spełnienia tych wszystkich swoich w założeniu nie tylko pragnień, ale marzeń, ale nie tylko marzeń, bo jeszcze są zupełnie inne historie, które są bardzo istotne. To jest to, żebyś był szczęśliwy sam z siebie, bo wtedy w pełni żyjesz i promieniujesz. Jesteś tym przywódcą, tym wodzem. Wszyscy Ciebie wtedy szanują. I zarówno jak i wrogowie, tak i przyjaciele. A pamiętaj o jednej rzeczy, że zawsze przyjaciel może stać się Twoim wrogiem. I to jest najbardziej nieprzyjemne w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Fakt, że Jowisz jest w raku i go słońce już zostawia. Rak to rodzina, rak to swoje ja i też ta ogromna siła. Teraz księżyc akurat dzisiaj jest na Uranie, gdzie on odpowiada za tą strefę przede wszystkim duchową, tą strefę możliwości. Za parę dni będzie na Wenus i tutaj rozpoczną się pewne dylematy, przede wszystkim jakieś kłótnie, ale będę opowiadał to w trakcie tygodnia, ale także potem znajdzie się na Jowiszu, gdzie rozpęta się to ego, które jest szalenie istotne, bo teraz, jeżeli nie spojrzymy na to w taki sposób, to zaczniemy po prostu sami siebie się lękać. I to jest najbardziej niebezpieczne. Ale jeszcze oprócz tego są chwile, gdzie ty w tym lwie musisz nabrać odwagi, ale do tego lwa musisz podjąć jakieś decyzje, że jesteś przygotowany, że wchodzisz w niego, że zostawiasz te wszystkie bagaże w tym raku. Rak jest rodziną, rak jest tym pragnieniem domu, tego wszystkiego, ale także i historią. I ty musisz tą historię zrealizować jakby na nowo, po to, żeby siebie naprawić i pozostawić te wszystkie błędne okolice. Te wszystkie błędne ścieżki, które wyprostować je i wrócić na tą autostradę swojego życia. To jest najważniejsze w tym momencie i w tym tygodniu, właściwie w czwartek już jesteśmy w znaku lwa i rozpoczynamy właśnie tutaj najważniejszą rzecz, jaka jest. Powodem jest to, że my musimy, ja mówię o nowiu, a przecież jeszcze tylko parę godzin do tego, żeby Słońce znalazło się w znaku lwa, ale to nas w założeniu w tej sferze duchowej nie za bardzo interesuje, ponieważ lew jako znak będę omawiał, będziemy rozmawiać o tym lwie i będziemy mieć na to ten cały miesiąc. I lew jest historią, której nie da się odrzucić, ponieważ musimy siebie promować i lew jest promujący, tylko mówimy o każdym z nas, a lew to jest te osoby, które się urodzą w lwie, a my mówimy o każdym znaku, który ma swoje słońce i w zależności od tej sytuacji znajduje się w takiej czy w innej aranżacji swojego działania, a przede wszystkim w kreowaniu swojego serca, swojej miłości do siebie, bo pokochać siebie jest chyba największym trudem, dlatego że za każdym razem wykorzystujemy to, że nie potrafimy, że nie umiemy,
że nie dajemy radę, a kiedy już daliśmy radę, to za chwilę znajdujemy się znowuż jakiś dołek i w tych dołkach mamy tak zwane kłopoty, tak zwane sytuacje, które są w rzeczywistości bardzo, bardzo tragiczne, bo one nas doprowadzają właśnie do tego stanu irytacji, a ten stan irytacji pobudza stany lękowe, te wszystkie działania, te nocne mary, te wszystkie zupełnie niepotrzebne nam przygody, z którymi bardzo trudno się walczy, bo jest to już wtedy, wchodzimy zupełnie w układ właściwie medycyny czy psychologii, bo nie dajemy sobie rady z własną osobowością. I tutaj jest ta właśnie wygrana, że w tej chwili możemy podjąć krok za krokiem w tym zwycięstwie i podjąć to, co jest najważniejsze dla nas. Czyli powiedzmy, że asekurację samego siebie. Teraz, jeżeli to potrafimy wykonać, to jesteśmy w tym momencie najbardziej szczęśliwi. Dlatego, że to szczęście w tym momencie daje nam ogromną satysfakcję i wyjście z tego kryzysu psychicznego. I to jest chyba górną zaletą właśnie to, co jesteśmy jeszcze w tym raku i możemy przejść do lwa, a w lwie następne historie i wytyczne czy zasady, które pozwolą nam na uiszczenie tej właściwie ofiary własnej na piedestale sukcesu, bo przecież chyba tylko o to chodzi, żeby być zadowolonym z siebie, żeby mieć satysfakcję ze swojego życia, satysfakcję z tego i to jest w obojętnym wieku, w obojętnej sytuacji zawsze można wybrnąć i zawsze można doznać, nazwijmy to, wyjaśnienia pewnych sytuacji, ale także to, co najbardziej trzeba w sobie cenić, to tego, że zwyciężyłem. Jestem sobą. A to już jest tak niewiele, a tak wiele. No cóż, trzymajcie się. Dzisiaj o 21:00. Zresztą codziennie o 21:00 spotykamy się. No i cóż, ja stąd w tą stronę udam się do pracowni i zrobię i czekam na Was o 21:00. Bardzo mi było miło ostatnio, bo bardzo ładne wpisujecie teksty. Ja też staram się odpowiadać, ale ze względu na to, że są jakieś takie dziwne sytuacje, ale zapraszam do subskrypcji, żebyście nie zgubili te osoby tego wątku, bo ja jednak publikuję codziennie, a potem jest ciężko znaleźć. Zresztą osoby mnie informują, że coś się dzieje. Ja też widzę, że coś się dzieje. Zresztą wszyscy widzą, którzy prowadzą bloga tutaj filmowego, że coś jest nie tak na YouTubie, ale no, musimy wytrzymać, trzeba uważać to, co się mówi, no i trzeba szukać jakiegoś wyjścia. Także tutaj w tym momencie
ten sukces jest także przed Tobą. Więc naciśnij tam ten dzwoneczek z tymi 2 tam takimi dziwnymi powiadomieniami i wtedy będzie dużo łatwiej. Zobaczymy, jak to będzie, bo jesteśmy jeszcze w znaku raka. Trzymajcie się z Bogiem, a o 21:00 widzimy się.